Dzisiaj jesteśmy na Isle of Mull, jesteśmy w destylarni Tobermory. Ze mną kolejna torfowa whisky z tej destylarni, jest to kolejny Legic. Tym razem jest to limitowana edycja, nazywa się Triple Wood, która jest zabutelkowana w mocy 53,8% alkoholu i bardzo ciekawy wetting. Mamy tu beczki po bourbonie, beczki po winie i beczki po porto. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy na wyspie Mull, jesteśmy w destylarni Tobermory. Ze mną kolejna torfowa whisky z tej destylarni. Nazywa się Triple Wood. Jest to limitowana edycja i część z dochodu, a dokładnie 2 funty z każdej butelki zostają przekazane na fundację prośrodowiskową, która dba o regenerację i odrodzenie lasu. Ten las nazywa się Adura Forest na wyspie Mull. Mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałem. I z każdej butelki 2 funty zostają przekazane na tą fundację. Myślę, że to jest fajny gest, fajna sprawa. Przy wydaniu tej whisky współpracowano również z jakimś znanym fotografem, który zaprojektował to oto opakowanie. Dobrze, przejdźmy już może do samej whisky. Co mogę powiedzieć o tej whisky? Po pierwsze, jest to NAS, jest to No Wastage Whisky, whisky bez deklaracji wieku. Zabutelkowana w mocy 53,8% alkoholu, bez filtracji na zimno i bez barwnika. Jeśli chodzi o wetting, już o tym wspominałem. Mamy tutaj wetting z 3 beczek, Triple Wood, czyli mamy ex-bourbon, mamy ex-porto i mamy ex-wine. Ale nie wiemy, jakie wino. No niestety nie wiemy, po jakim winie były te beczki, których użyto do maturacji czy finiszu, jak tutaj pisze, tego wypustu. Jeśli chodzi o cenę, whisky ta kosztuje u mnie pomiędzy 90 a 100 euro. Ja miałem to szczęście, że kupiłem u Holendrów za 84 euro. W Polsce, z tego co znalazłem, kosztuje 490-500 zł. Mówiąc delikatnie, ta whisky nie należy do najtańszych. Czego nie wspomniałem, oczywiście jest to torfowa whisky pomiędzy 30 a 40 ppm. Dobrze, przejdźmy już teraz do samej whisky. Pozwoliłem sobie wcześniej nalać tą whisky do 2 kieliszków. Wezmę najpierw pierwszy, gdzie mam czystą whisky bez dodania wody. Sprawdźmy, jak jest na nosie. No powiem, że jest pięknie, że jest wspaniale. I zanim zagłębię się w to wszystko, co czuję, to na pierwszego niucha, na pierwszy kontakt przyszło mi na myśl, że mam w kieliszku Taliskera Port Ree, bo czuję słodycz porto, czuję słodycz czerwonego wina i bardzo fajny torf i morskość. No tego torfu tu jest więcej niż w Taliskerze. Bardzo ładnie. Bardzo fajny, słodki torf, delikatny. Jest z jednej strony intensywny, ale on jest delikatny. Absolutnie nie drażni nosa, absolutnie nie czuję na nosie, że mam tutaj prawie 54% alkoholu. Słodko, owocowo. Słodkie wino. Mam dużo czerwonych owoców. Bardzo fajnie, powiedziałbym, że czuję tak po porto, truskawki i poziomki. Jest i słodko, i leciutko kwaśno. Ale nie tylko. Jest tu taka większa głębia, jeśli mogę tak powiedzieć. Ta whisky jest szeroka, naprawdę. Ma bardzo szeroką paletę zapachów. Bardzo fajnie orzechowo, bardzo fajnie dąb. Powiedziałbym, że takie prażone, laskowe orzechy. Przypieczone. Taki prażony dąb. Świetny torf. Jest i morska. A im więcej się wącha, to czuję również taki lekki funk. Mamy tutaj coś, co znaleźlibyśmy również i w whisky z Campbelltown. Nie jest to tak silne, ale jest. Teraz im więcej wącham, czuję, no teraz fajnie, bardzo fajny funk. Powiedziałbym, że stajnia. Chciałbym powiedzieć, że obora,
ale miałem przyjemność kosztowania tej whisky z moją żoną. Naprawdę mieliśmy bardzo fajny wieczór razem, parę dni temu. Jak podchodziłem kolejny raz do tej whisky i poprosiłem moją żonę, żeby degustowała, że tak powiem, recenzowała tą whisky razem ze mną, tak po prostu dla nas. I byłem ciekawy, co moja żona powie. Bardzo fajne rzeczy znalazła, ale bardzo się oburzyła, kiedy powiedziałem, że ta whisky pachnie oborą, bo nie myślę tutaj o jakichś takich negatywnych aspektach obory, jakimś łajnie, czy takich rzeczach, absolutnie nie, ale jakbyśmy weszli do takiej starej stodoły, albo tam, gdzie kiedyś były zwierzęta, gdzie tam mamy zapach takiego kurzu, siana, może zapach skóry zwierzęcej, bydlęcej, nie wiem, może coś takiego, jak właśnie byśmy znaleźli w stajni, ja to nazywam stajnią i oborą. Moja żona nazwała to bardzo ładnie, że są to po prostu takie wiejskie klimaty, że to pachnie jak jakieś wiejskie podwórko. No i powiem, że te wiejskie podwórko bardzo mi się spodobało, więc powiem, że są tu takie klimaty jak na wiejskim podwórku. Teraz jednak bardzo owocowo, troszkę więcej teraz mam takich aspektów, powiedziałbym, że po sherry. Nie wiem, jakie to jest to czerwone wino, ale jakoś tak jest i czerwono-owocowo, bardzo fajnie, ale jest i troszeczkę brzoskwiniowo-morelowo i lekko kwaśno. Bardzo mi się to podoba. Ta whisky ma, powiedzmy, że 3 oblicza, triple wood. No nie chcę przesadzać, ale naprawdę ma kilka fajnych, że tak powiem, odsłon. Czasami te porto jest troszeczkę wyżej, czasami czułem tego ledzika, tego torfowego ledzika, gdzie tam troszeczkę tego funku jest, a czasami tak naprawdę właśnie jak teraz, dużo czerwonych owoców i wino albo sherry, coś w tym klimacie. Teraz bardzo fajnie morsko, słodowo. Powiedziałbym, że jest tu też dość sporo ziół i traw, ale nie czuję przypraw. Albo jeśli są te przyprawy, są gdzieś z tyłu, daleko i ciężko mi w tej chwili coś wyniuchać. Z jednej strony pachnie też teraz jak taka politura meblowa, co by jednak wskazywało na jakieś beczki po sherry, bardzo wyraźnie teraz. Taki zapach wypastowanych mebli, ja to bardzo lubię. Pachnie też taką pieczoną w piekarniku gruszką i czuję też troszeczkę cynamonu. Pachnie bardzo ciekawie, bardzo zachęcająco i jeszcze raz muszę to powtórzyć. Ma prawie 54% alkoholu, świetnie na nosie. Absolutnie ten alkohol nie drażni. Ten torf jest intensywny, ale nie drażni absolutnie mojego nosa. Bardzo fajnie się wącha. Teraz bardzo słodko. No dobrze, nie będę jej tak męczył. Sprawdźmy, jak jest na języku. Kurczę, ale świetnie. Ale świetnie. Ale świetnie. Bardzo intensywnie, bardzo intensywnie. Z jednej strony czuję ledzika, czuję coś, co miałem w Rioja Cask, ale o wiele bardziej intensywnie, bardzo fajnie, bardzo dużo owoców. Na pierwszym planie miałem ten torf, potem przyszło drzewo, a teraz mnóstwo owoców. Bardzo fajnie ta whisky przechodzi z jednego momentu do drugiego. Uzupełnia się to wszystko świetnie. Teraz troszeczkę morska i słona. Mam słony karmel. Bardzo przyjemnie, bardzo intensywna. Cały czas coś się dzieje na moim języku. Świetnie. Teraz z przodu troszeczkę imbiru. Minimalnie, nie powiedziałbym, to nie jest pieprz. To jest tak troszeczkę dość sporo goździków, dość sporo cynamonu. Taka ostrość z tych przypraw. Bardzo fajnie. Z tych owoców takich słodko-kwaśnych jednak przychylał mi się teraz bardziej do poziomek, czyli jednak coś z tego porto tutaj i wyczuwam nie tylko na nosie, ale i na języku. Fajne, bardzo przyjemne to jest. Bardzo fajnie wchodzi ta whisky. No widzicie, dość sporo łyżek ubyło. Miała różne odsłony, jak do niej podchodziłem.
I powiem, że jedną z najlepszych odsłon, jaką miała, to właśnie parę dni temu, kiedy usiadłem sobie na spokojnie do tej butelki z moją żoną. Mieliśmy bardzo fajny czas. I teraz dokładnie smakuje tak samo jak wtedy. Pachnie tak samo fajnie jak wtedy. Bardzo fajnie wchodzi dzisiaj. O, ale teraz bardzo dużo karmelu, słonego karmelu, bardzo dużo teraz właśnie wanilii. Jak gdyby ex-bourbon teraz doszedł do słowa. Gdzieś z tyłu mamy takie, no, nie wiemy co to jest za wino, ale dla mnie to idzie tak w kierunku naprawdę sherry. Może to są beczki po czerwonym winie, niemniej mamy taką orzechowość, takie lekkie, że tak powiem, w tle mamy taką orzechowość i w tle takie czerwone owoce. Bardzo fajnie też teraz taka ziemistość, plus troszeczkę tego wiejskiego klimatu, takiej stajni, piwnicy. No ziemistość, bardzo pięknie, podoba mi się to, morskość. Bardzo fajnie, teraz taka bardziej wytrawna się zrobiła. O ile na pierwszym nosie, jeśli mogę tak powiedzieć, czy przy pierwszym niuchaniu była bardzo słodka, to teraz jest słodka, ale dochodzi do tego taka ziemistość, dochodzi do tego troszeczkę takiego morskiego torfu, nie tylko takiego słodkiego, owocowego torfu, ale właśnie taki morski torf, ziemistość, bardzo fajny klimat. Te 54% na języku, rewelacyjnie. Świetnie to ciśnie, świetnie to daje, naprawdę. Ta whisky fajnie się otwiera, fajnie się rozchodzi, zajmuje całą jamę ustną, że tak powiem, angażuje wszystkie moje komórki nerwowe. Pięknie. Dobrze, zrobię drugiego łyka. Świetnie, ale świetnie. Troszeczkę teraz bardziej pikantnie. Doszło troszeczkę imbiru, ale bardzo fajnie przyprawy. Świetny balans pomiędzy słodyczą a wytrawnością. Rewelacyjnie jak dla mnie. Jest też również coś tutaj takiego, nazwałbym to smakiem leśnego miodu. Nie tyle słodycz tego miodu, ale taki posmak miodu leśnego. Jest tutaj też coś z grilla. Jest tutaj też coś z tropikalnych owoców. Tak leciutko, co znalazłbym w Kilkaranie Heavily Peated. Nie tak intensywnie, ale jest tu klimat poza tą owocowością, poza tymi poziomkami truskawkami, które mamy z Porto, poza tą politurą meblową, czy takim posmakiem czerwonych owoców, które tutaj mamy po czerwonym winie. Jest tu coś takiego z Legicka, gdzie mamy troszeczkę funku i troszeczkę takich tropikalnych owoców, co nasunęłoby mi na myśl właśnie Kilkarana Heavily Peated, którego uwielbiam. Tak samo jak teraz tą whisky. No świetnie na nosie. Bardzo fajnie, naprawdę, bardzo fajny Legic. No muszę powiedzieć, że podchodziłem do tej whisky być może już za 20, ponad 20 razy. Ta whisky naprawdę już jest długo u mnie w domu. Zresztą widać to po tym, ile ubyło. Jakoś tak długo zabierałem się do tego, żeby zrobić recenzję tej whisky. Prawie już chciałem powiedzieć, że za długo, ale myślę właśnie, że nie. Że tym razem nie. I myślę, że nie chodzi o to, że swoje odstała, że się ładnie napowietrzyła. Myślę, że też to ma znaczenie, jakie whisky w międzyczasie skosztowałem, co w międzyczasie wypiłem i powiem szczerze, zrobiłem mnóstwo porównań dla samego siebie tej whisky z innymi wypustami i naprawdę pomogło mi ją troszeczkę bardziej rozgryźć. Może to jest zbyt wielkie słowo, które w tej chwili użyłem, ale, że tak powiem, bardziej nad nią posiedziałem. I to mi dużo pomogło. Również jestem otwarty na to, co mówią inne osoby, którym daję kosztować tą whisky, co one czują. Czasami naprawdę można usłyszeć bardzo ciekawe rzeczy, które są pomocne. No teraz stajnia Obora, no przepraszam, jak to powiedziała moja żona, podwórko na wsi. Zostańmy przy tym podwórku na wsi. Takie naprawdę wiejskie klimaty, ale ja to uwielbiam,
Być może nie wszyscy to lubią właśnie w Legicach, może nie wszystkim to podchodzi, ale jeśli jesteś fanem tych klimatów, to tu tego jest naprawdę sporo teraz. No jak to w życiu bywa i z moją pamięcią bywa, mam bardzo dobrą pamięć, ale krótką. Przygotowałem sobie drugi kieliszek, gdzie dodałem odrobinę wody, a tej whisky skosztowałem już 2 razy i powąchałem 2 razy. No ale szkoda, żeby to się miało zmarnować, jednak zrobię mały krok wstecz i myślę, że to mi wybaczycie. I wezmę kieliszek tego Legica Triple Wood z odrobiną wody. No sprawdzę, no nie wiem, czy to coś w tej chwili przyniesie, ale zobaczymy, jak będzie. Bardzo morsko. Powiedziałbym, że mam klimaty, jakie bym znalazł na wyspie Skye. Bardzo dużo traw, bardzo dużo morskości, algi, wodorosty. Ten torf i te owoce nie są tutaj tak na pierwszym planie. Bardziej właśnie morskość, ziemistość plus odrobina tego funku. To jest kieliszek z odrobiną wody. Ten jest bardziej czerwono-owocowy, bardziej truskawkowy, poziomkowy, bardziej słodki. To tutaj mamy więcej wytrawności. O, teraz bardzo fajne klimaty orzechowe, takie politury meblowej, ale pięknie. No ta whisky jest stanowczo wytrawna. Nie dodałem tutaj zbyt dużo wody, także być może jestem na 49% tutaj. Skosztuję teraz tej wersji z wodą. Bardzo fajnie, ale stanowczo wytrawnie. Więcej dębu, więcej miodu, leśnego miodu. Taka konfitura, powiedziałbym jednak, odrobinę mamy tutaj czerwonych owoców, ale więcej teraz już brzoskwini. Nie jest już tak słona jak tutaj. Jest bardziej pijalna. Tak troszeczkę bardziej zwykły Legic. Może nie zabrzmiało to zbyt fajnie, ale troszeczkę jak gdyby coś jej podcięło skrzydła tutaj. To jednak ta wersja bez dodania wody odpowiada mi bardziej. Niemniej ta jest bardzo fajna, pijalna, ale już nie ma takich stanowczych 3 odsłon, które miałem tutaj. Oj, teraz bardzo wiejskie klimaty, ale ja to uwielbiam. Bardzo fajnie. Taka bardziej wytrawna, mniej owocowa, mniej słodka wersja. Kurczę. Teraz znowu ex-bourbon, mamy bardzo dużo wanilii i za chwilę za tym przychodzą te czerwone owoce, poziomki, truskawki. I za chwilę taki fajny dąb. Świetna. Ta jest rewelacyjna, jest rewelacyjna. Dobra. Chciałbym ten Triple Wood po prostu porównać z Legic 10, z klasycznym Legic 10. Jak się ma Legic 10, po prostu tego Triple Wood, który kosztuje pomiędzy 90 a 100 euro, a mamy Legica, który kosztuje około 40 euro plus. I zdobyłem sampla, i to nawet fajnego sampla, muszę powiedzieć, Legica, 10-letniego Legica, Hebridean Moon. Przy okazji chcę pozdrowić Darka, Pitbulla. Właśnie, ten Hebridean Moon. Miałem taki dylemat, czy kupić tą whisky. I naprawdę chciałem kupić tą whisky. Potem jednak zdecydowałem się na inny wypust i nie żałuję. To nie znaczy, że Hebridean Moon jest zły. Nie, absolutnie nie o to chodzi. Ale miałem określoną pulę pieniędzy i jednak zdecydowałem się na inną whisky. I ten Hebridean Moon cały czas za mną chodził. Pisałem ostatnio w komentarzach na ten temat z Darkiem, albo inaczej, Darek pisał mi o tym wypuście i powiedziałem sobie tak, może nie kupię whisky, ale kupię sampla i zobaczę, jak jest. Tak, że teraz porównam Triple Wood z Legiciem 10 i z 10-letnim Hebridean Moon. Za chwileczkę wracam. Dobrze, jestem z powrotem z 3 Legicami w kieliszku. Tutaj mamy Triple Wood, 53,8% alkoholu, wetting w 3 beczkach. Tutaj mamy standard, 46,3% alkoholu, ex-bourbon, chociaż dobrze, zostańmy przy tym, ex-bourbon, ale wiemy, że to jest takie magiczne ex-bourbon tutaj. I tutaj mam Legic Hebridean Moon. Jest to 10-letnia whisky, która jest zabutelkowana w mocy, niech sprawdzę,
58,8% alkoholu. Prawie 59% alkoholu, pięknie. I 10 lat. Jeszcze króciutko o cenach. Tutaj mamy około 85-100 euro, tu mamy 40 euro plus, 45 średnio, a tu mamy również, niech spojrzę, no nie zapisałem sobie, ale to jest też również pomiędzy 80 a 100 euro, 85 a 100 euro za tą whisky. Chyba niedawno nawet była w jakimś sklepie w promocji za 79 euro, ale 100% pewny nie jestem. Niemniej mogę powiedzieć, że Hebridean Moon 10-letni, 58,8% alkoholu jest mniej więcej w tym samym przedziale cenowym co Triplewood. Triplewood ma nieco mniej, chociaż nie tylko nieco, bo ma 5% mniej alkoholu. 53,8, a tu 58,8. Dobra, dużo o cyferkach, ale przejdźmy teraz do samych whisky. Wezmę sobie do lewej ręki tutaj Triplewood. Pięknie, pięknie. Ona ma naprawdę takie fajne etapy. Na początku naprawdę masz słodki torf, potem słodkie czerwone owoce, potem nagle taka morskość, potem drzewo, potem karmel. Im więcej zostaniesz z nosem przy tym kieliszku, to właśnie te wiejskie klimaty teraz. Pięknie, naprawdę fajnie, bardzo fajnie pachnie ta whisky i smakuje również. Dobrze, może jednak najpierw wezmę Ledzika 10. Oczywiście to jest nie fair walka, ale tu nie chodzi o jakąś walkę. Bardziej wziąłem tego Ledzika po to, aby zobaczyć, jak smakuje sam Ledzik, ile tego Ledzika potem odnajdę tutaj. Albo jak wielka jest różnica pomiędzy Ledzikiem 10 a Triplewood. Największy plus tej whisky to jest jej tajemniczość. To, że ta whisky, im więcej czasu jej poświęcisz, tym więcej odkryje. I tak sobie z wami gadam i ona pachnie z sekundy na sekundę lepiej, intensywniej, ciekawiej. Mi się nie chce wierzyć, że to jest tylko ex-bourbon tutaj. Mi się nie chce wierzyć. To już jest taki inny temat. Poruszałem go przy recenzji tej whisky. Myślę, że przy blind testingu wyszło to również, że z tym wettingiem nie jest tak łatwo tutaj, albo z tym, jak ta whisky pachnie. Ma tutaj tą chińską witaminkę, albo ten magiczny proszek. Kurczę, to jest świetny standard. To jest naprawdę fajny standard. I pomimo tego, że wąchałem przed chwilą rewelacyjną whisky tutaj w mocy 54% i mam tutaj whisky, która ma 8% mniej i pachnie świetnie. Potrzebuję może troszeczkę więcej czasu. Dobrze, skosztuję sobie 10. Jest bardzo fajnie. Jest bardzo fajnie. Ale jest słodko. Aż się zdziwiłem. Jest słodko. Bardzo miodowo. No troszeczkę inne oblicze teraz pokazała ta whisky. Nawet nie wiedziałem, że jest aż tak słodka. Tej ziemistości nie ma tutaj tak dużo. Tego funku teraz tutaj nie ma tak dużo. Jest owocowa. Wanilii nie ma zbyt dużo. Bardzo dużo konfitury z jasnych owoców. Sporo miodu. Troszeczkę morskości. Bardzo intensywnie na języku. Na podniebieniu nieco słabiej. Nieco mniej przypraw, ale wiadomo, piję 46% whisky po tym, jak wcześniej skosztowałem 54%, więc to się rozumie samo przez się. Pięknie teraz, takie klimaty wiejskie, ale powiedziałbym naprawdę stajnia, sporo siana, sporo ziemistości, zapachu takiej skóry, ale fajnie. Uwielbiam tą whisky, uwielbiam tą whisky. Świetny standard. I tu teraz nie o to chodzi, czy ta whisky jest gorsza, czy ta whisky jest lepsza, ale ten Ledzik 10 smakuje mi fajnie po tym, jak skosztowałem tej whisky. I jestem teraz ciekawy, jak odbiorę Triplewood po tym.
cię smole, ludziska. Jak tu jest słodko, ale pozytywnie słodko. To nie jest tania, obrzydliwa, za przeproszeniem, wanilia i tania słodycz. To jest naprawdę piękny, słodki torf ze słodyczą czerwonych owoców, jasnych owoców. Teraz czuję tutaj i czerwone porzeczki, poziomki, truskawki. Mnóstwo wanilii, takie lody waniliowe, bardzo wyraźnie teraz mocne, intensywne lody waniliowe. Ja cię smolę, jak ona pachnie pięknie. Mam wrażenie, jakby ten torf był tutaj troszeczkę delikatniejszy niż tutaj. No on tutaj jest taki bardziej ziemisty, tak jak już powiedziałem, takie wiejskie klimaty, więcej tej ziemistości, więcej tej stajni i chyba tu jednak jest więcej morskości w dziesiątce. Tak, więcej morskości mam w dziesiątce. Ale wiecie co? Ona na nosie w sumie robi wrażenie delikatniejszej. Gdybym je w ciemno teraz ze sobą zestawił, nie mógłbym absolutnie powiedzieć, czy któraś z nich ma inną procentowość. Ta może jest troszeczkę bardziej taka wycofana na początku, ale po 2-3 sekundach już pokazuje, co ma w sobie, pięknie. Ale tutaj na nosie absolutnie nie czuć, że tu jest więcej alkoholu. Absolutnie nie. I to widzę in plus. To jest nas, ale absolutnie nie czuję tu jakiejś młodości, ani na nosie, ani na języku. Ja myślę, że to są przynajmniej 8-letnie beczki, ale może i są tam beczki 10-12-letnie, na przykład po bourbonie, a dali po prostu młodsze beczki po czerwonym winie czy po porto, ale w sumie myślę, że ta whisky jest mniej więcej w przedziale 7-8 lat plus. Teraz znowu lubczyk i magii, mam takie klimaty sherry. Ja cię smolę. Ja wam powiem, nie wiem, może ten destylat z Legic ma coś magicznego w sobie, że on ma naprawdę tyle odsłon. Ja muszę powiedzieć, że to jest naprawdę whisky, dla której musimy sobie wziąć czas. Absolutnie to nie jest whisky na szybkie picie, no przepraszam, brzydko powiedziałem na szybkie picie, ale na to, żeby sobie coś nalać po prostu i tak się napić. Oczywiście można, nie mówię, że nie, ale myślę, że to jest whisky, która lubi czas. Myślę, że to jest whisky, którą nalejemy sobie do kieliszka i spędzimy przy niej cały wieczór i za każdym razem odkryje coś nowego. Naprawdę rewelacyjny. Zarówno przy dziesiątce, jak i przy Triple Wood. A tutaj mam jeszcze więcej. Ona jak gdyby ma więcej warstw i jest szersza. Ta paleta zapachów i smaków jeszcze jest szersza niż tutaj w tej dziesiątce. Niemniej w tej dziesiątce jest fajnie. Dobrze, skosztuję sobie tego Triple Wood teraz po tej dziesiątce bezpośrednio. Kurczę, tu się dzieje. Nie, ona jest stanowczo bardziej intensywna. Czuję to moc na języku. Jest troszeczkę więcej tego alkoholu teraz i czuję. Jest troszeczkę więcej, że tak powiem, jest bardziej pikantna, powiedzmy tak, troszeczkę więcej dębu, ale wszystko znośnie. Po prostu tego dębu i tego alkoholu jest więcej, ale w świetnym przedziale, fajnie się pije. Rewelacyjnie teraz, ja cię smolę. I cały czas coś się dzieje, cały czas mam jakieś odsłony. Nie mam zamiaru powtarzać jednego i tego samego w kółko, już to powiedziałem kilka razy, co tu czuję, ale cały czas tutaj czuję. Bardzo fajnie torf teraz, nawet teraz poszło mi tak lekko ogniskowo. Mam gdzieś ognisko, mam gdzieś grilla. Bardzo fajnie, bardzo fajna whisky. Dobra, przejdźmy teraz zupełnie na lewo do, o tutaj mam kieliszek, do Hebridean Moon. Opakowanie z tej whisky, wy będziecie mieć za chwilę screenshota, jest rewelacyjny. Po prostu już dla samego opakowania, dla tej prezentacji tej whisky, kupiłbym tą whisky. Naprawdę. Jak wyszła na początku i można ją było w destylarni zamówić chyba za 90 funtów, około 100 euro, już byłem tak daleko, naprawdę. Już brakowało tylko jednego kliknięcia, jakoś się powstrzymałem. Dla samego wyglądu bym już ją kupił. Dobrze.
Tutaj mamy ex-bourbon, 10 lat, Legic. Sprawdźmy, jak jest na nosie. Ja powiem tak. Ta whisky poniekąd jest troszeczkę z innej bajki. Może powiem inaczej. Mam wrażenie, że ta whisky jest z innej wyspy. Ja wąchając teraz tej whisky ex-bourbon, torfowego ex-bourbon o mocy prawie 59%, który jest cytrusowy, który jest jasno-owocowy, który jest morski, który jest waniliowo-torfowy. Po prostu jestem na jednej wyspie, na innej wyspie, na Islay. Jestem na wyspie Isla. Mój dylemat teraz jest, czy jest to Laphroaig, czy jest to Caol. Ale nie mam tyle soli i, że tak powiem, solonych orzeszków, fistaszków, więc jednak bardziej fenolowo na nosie powiedziałbym, że pachnie ta whisky jak taki świeży Laphroaig. No teraz troszeczkę funku i poczułem, którego oczywiście na Islay bym nie poczuł, ale jest naprawdę świetnie. Jest świetnie, może nie tak wielowarstwowo jak tutaj, nie jest tak ziemiście funkowo jak tutaj. No i to jest następne pytanie teraz. Czy Hebridean Moon to jest po prostu Legic 10 w CS-ie? No ja tak nie myślę. Ja tak nie myślę. No jest świetnie, jest świetnie. No świetnie jest na nosie. No dobra. Skosztuję teraz Hebridean Moon. Kurczę, jak ona smakuje. Jakby mi ktoś tak dodał w ciemno i powiedział, że ma dla mnie jakiegoś takiego Laphroaiga, może 10 w CS-ie, może bym to kupił. Jest tutaj też troszeczkę coś tytoniu. Ma takie klimaty tytoniowe w tej chwili, ale taki typowy ex-bourbon torf morski. Świetny. Jasne owoce. Lekko cytrusowo. Leciutko kwaśno, ale tak bardzo przyjemnie. I ten torf. Zarąbisty torf. Jakby ktoś powiedział mi, że to jest whisky z Islay, kupiłbym to. No teraz bardzo fajnie, bardziej morsko, bardziej ziemiście, bardziej trawy. Już nie mam tyle tych owoców, nie mam już tyle tej wanilii. No bardzo fajne klimaty, takie Laphroaigowe klimaty jak dla mnie, a wiecie, że uwielbiam Laphroaiga. Ale mogę w sekrecie powiedzieć, ja wiem, teraz troszeczkę odskoczę w bok, dobrze? Ten Hebridean Moon porównywałem sobie z Laphroaigiem, 10 w CS-ie i porównywałem sobie z Ardbegiem Cory Wrecken. Ponieważ pomyślałem sobie, to jest ex-bourbon, bardzo mocny ex-bourbon, 10-letni, torfowy, waniliowy, więc porównam sobie, skoro tutaj odczuwam Islay, ten torf z Islay, dlaczego by nie? I nie zrobię teraz tego przed kamerami, zrobiłem to parę dni temu dla samego siebie i jednak nie. Laphroaig 10 w CS-ie smakuje zupełnie inaczej. Ardbeg, Cory Wrecken smakuje też inaczej. Jest tu jakaś taka asocjacja, że myślałem, że ta whisky smakuje w tym kierunku. Oczywiście jak bezpośrednio je zestawimy, to potem czujemy te różnice. I są te różnice. Ale co mogę teraz powiedzieć? Cory Wrecken Ardbega już teraz nie pamiętam, ale chyba kosztuje 70 euro plus. Jeśli chodzi o CS-a 10 Laphroaiga, chyba ostatnio ktoś pisał nawet, że jest w promocji batch 17 za 65 euro, ale powiedzmy ogólnie 70 euro plus. I tutaj mamy 10-letniego Legica
za 80 euro plus. Nawet jeśli bym powiedział, że kosztują te wszystkie 3 whisky tyle samo. Tu mamy 10 lat, Laphroaig 10 lat, Ardbeg jest NAS, ale ten Ardbeg też nie jest za młody tam. To napisałem sobie tutaj. Nie wiem, czy to będzie dobra wiadomość, czy zła wiadomość dla niektórych, ale dla mnie samego jednak Laphroaig 10 CS pierwsze miejsce, Ardbeg, Corey Wrecken drugie miejsce i ten Legic zajął trzecie miejsce w tym porównaniu. Jest to świetny Legic, ale jednak opakowanie jest rewelacyjne i dla samego opakowania kupiłbym już tą whisky. Ale daje mi jakieś takie klimaty, że poczułem się na Islay i poczułem się właśnie w Laphroaigu czy w Ardbegu i zestawiłem tą whisky z tymi wypustami i powiem tak, jak dla mnie ten Legic ich nie przebił po prostu. Jest świetny, rewelacyjny, ale czy taki must have dla mnie? Cieszę się, że go skosztowałem i użyłem go w tym porównaniu. Opakowanie rewelacyjne. Mogę go mieć, ale nie muszę. Fajna whisky. Jeszcze raz mówię, fajna whisky. Ale mam dwie inne whisky w podobnej cenie, które dadzą mi to samo i nawet troszeczkę więcej. Dobra, ale to nie jest dzisiejszy temat. To tak naprawdę na marginesie i mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobrze, wracam do naszego głównego bohatera i mam ochotę go teraz powąchać i skosztować. Świetnie, kurczę, świetnie. Naprawdę. To znaczy, jak lubicie Legica ex Bourbona, bo popatrzcie, muszę powiedzieć w ten sposób. Obie te whisky kosztują mniej więcej to samo. Nie wiem, to chyba też jest limited edition. Nie wiem, czy teraz wejdzie to do Korenżu. No nie jestem pewny w tej chwili. Niemniej, kosztują podobnie, o ile ta whisky nie jest nieco droższa. I myślę, że to jest trochę też sprawa gustu z jednej strony, bo jeśli chcesz tylko i wyłącznie Legica 10-letniego ex Bourbon, to na pewno będzie to wypust dla Ciebie. Tutaj co prawda nie mamy 10 lat, mamy NASA, ale ja nie sądzę, żeby ta whisky była dużo młodsza od tych dziesiątek. I teraz nie o to chodzi, że tu jest Porto i czerwone wino. Ostatnio moje doświadczenie z Porto jest raczej negatywne i tutaj na tej komodzie mam 3 whisky, które mają finish w Porto i czekam na swoją recenzję i bywa różnie. Dlatego kiedyś Porto to dla mnie był pewniak, teraz wręcz przeciwnie. Jak kupuję coś, co miało finish czy maturację w Porto, to naprawdę mam obawy, czy mi to podejdzie. Ostatnio raczej mam dość sporo negatywnych jednak doświadczeń z whisky i Porto. Ale tutaj to Porto siedzi, po prostu tutaj to gra. I ta whisky, choćby już nawet za to, że ma tą wielowarstwowość, jest już dla mnie bardziej interesująca niż ta whisky. A kosztują to samo. Oczywiście jest to dalej kwestia gustu. Czy lubisz jakieś finisze i dodatki, czy chcesz czystego ex-bourbon, nie? Ale tutaj... Ale muszę powiedzieć jedną rzecz. Ta whisky potrzebuje czasu. I muszę powiedzieć, że za pierwszym razem byłem nieco rozczarowany, bo myślałem, że będzie taki highlight, że mnie od razu wyrwie z butów. A był po prostu świetny, dobry Legic. I tak sobie pomyślałem, kurczę Marcin, wydajesz sporo kasy, czy na pewno ta whisky jest warta tych pieniędzy, ale powiem Wam, że za każdym razem potem odkrywałem coraz więcej i coraz więcej, coraz więcej. I mogę powiedzieć, że dzisiaj jest takie apogeum, albo w zeszłym tygodniu, kiedy kosztowałem tą whisky z moją żoną, było takie apogeum, kiedy ta whisky naprawdę wyrwała mnie z butów. Ciężko mi teraz odpowiedzieć, czy to jest whisky, która jest warta 100 euro w tym sensie. Ja powiem tak, wydałem na nią 84 euro i nie żałuję. I nie żałuję. Uważam, że ta whisky jest warta tych 84 euro. Powiem tak, słuchajcie, to jest NAS, ale ja tego ani na nosie, ani na języku nie czuję. Uważam, że to jest fajnie ułożona whisky.
ma swoją dojrzałość, ma swój temperament, taki ledzikowy temperament. Ona już jest intensywna na początku, ale im więcej przy niej posiedzimy, więcej powąchamy, odkryje jeszcze więcej. Ma naprawdę fajne odsłony i myślę, że w zależności od dnia, że w zależności od tego, co wcześniej jedliśmy, jaki mamy nastrój, jaka jest pogoda, pokaże inne oblicze. I za każdym razem fajne, ciekawe oblicze. Jest to whisky, która bardzo mi podchodzi. Jest to bardzo fajny ledzik. Niemniej, mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. I dziękuję Wam za wszelkie Wasze wsparcie, przez komentarze, czy przez subskrypcje, czy przez lajki. Dziękuję, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!